Cześć! Dzisiejszy zamek, dzisiejsza kłódka, którą przygotowałem na dzisiaj, jest to Abus Discus, oczywiście jeden z moich ulubionych. Jest to model 26×80. Można powiedzieć, jest to zawodnik wagi ciężkiej, bardzo ciężkiej. Tutaj w tym momencie cała jego średnica to jest 80 mm. Jest to drugi model, można powiedzieć, jeżeli chodzi o z największych modeli od końca. Jeżeli chodzi o największe modele tej firmy. Prywatnie użytkuję ich już chyba kilkanaście do zabezpieczania różnych rzeczy. Naprawdę jestem z nich bardzo zadowolony. Jest to zdecydowanie mocno antywłamaniowy egzemplarz. Zawodnik wagi ciężkiej, już Wam pokazuję dlaczego. Za chwileczkę zobaczycie jej wagę na ekranie. No, jak widzicie, jest to kawał, naprawdę potężny kawał stali, ponad pół kilo metalu, praktycznie bardzo dobrze uzbrojonego. Tak jak powiedziałem, jej szerokość 80 mm, grubość szekli, już Wam pokazuję, jak wygląda grubość szekli. Przygotowałem sobie specjalnie suwmiarkę, zmierzymy ją sobie tutaj od razu. Zwróćcie uwagę na tą wartość, to jest 10,60, jeżeli chodzi, ponad 10 mm w tym momencie, to jest naprawdę solidny kawał hartowanej stali. Szekla, którą mamy tutaj, jest oczywiście hartowana, także tutaj cięcie jej w tej konfiguracji, kiedy mamy założone okucie w tej szczelinie, powiedzmy tutaj w obudowie, jest zdecydowanie niezbyt dobrym pomysłem, albo bardzo trudnym. Tak jak poprzednie modele oczywiście tej firmy, jest spawana w całości bardzo dobrze. Jest to wykonane, ten spaw jest wykonany ręcznie. Naprawdę fajnie się to tutaj prezentuje. Samo body, tak jak w poprzednich egzemplarzach, jest wykonane w tym momencie ze stali nierdzewnej, aczkolwiek jest dodatkowo oczywiście utwardzone przez tą szeklę, która w tym momencie zajmuje cały można powiedzieć, cały okrąg naokoło, co dodatkowo utrudnia dostęp do środka. Już Wam pokażę oczywiście, jak najbardziej to działa w sposób płynny mimo swojej masy. Można zobaczyć śmiało, pewnie zobaczycie, jak głęboko w tym momencie to jest, mniej więcej około centymetra w środku. Mamy w tym momencie koniec tej szekli, czyli można powiedzieć taki odcinek mniej więcej około 3 cm jest w tym momencie niechroniony w środku. Znaczy niechroniony, on jest chroniony, ale jest w tym momencie bez tej szekli. Cały w tym momencie okrąg jest, można powiedzieć, w tym momencie pokryty tą szeklą w środku. Jeżeli chodzi o sam dostęp do otworu, zwróćcie uwagę, że sam otwór jest otworem bardzo wąskim, oczywiście parocentrycznym. Dodatkowo jest wyposażony w spinner antywierceniowy. On się tutaj w tym momencie swobodnie obraca, co w bardzo dużym stopniu utrudnia w tym momencie manipulację i oczywiście wiercenie w tym zamku. Jeżeli chodzi o całość, oczywiście jest wyposażona w otwory drenowe. Mamy tutaj otworek drenowy w tym momencie służący do tego, żeby woda, która się w środku zbiera, ona wypłynęła sobie swobodnie ze środka i nie powodowało nam w tym momencie to jakiejś korozji dodatkowej, czy ewentualnie jakichś niepożądanych efektów. Ja sobie na chwileczkę odłożę. Sam klucz oczywiście w tym momencie jest w stylu Abusa, czyli mamy bardzo wysokie cięcia, tak jak na pierwszym pinie i na pinie 5, bo jest ich tutaj 5, do stosunkowo niskich. Tak jak widzieliście, działa to bardzo precyzyjnie. Kluczyk jest oczywiście standardowy, bo większość abusów oczywiście tych dyskowych posiada tego typu klucze. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tę konstrukcję, jest to w zupełności wystarczające. Nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się będziemy posiłkować przy otwieraniu tej konstrukcji. Narzędzie Wam znane, Lovelock Tools, tym razem 0,8 mm. Jest to napinacz górny profilowany. W celu oczywiście łatwiejszej manipulacji, łatwiejszego napięcia jest profilowany. Haczyk, również doskonale Wam znana firma, Moki, moja ulubiona, standard hook w round tipie. To jest oczywiście 0,5 mm grubości, bo oni mają stałą grubość. Ja sobie napnę tą konstrukcję tutaj u góry. Zobaczymy, jak tutaj się to będzie prezentowało. Spróbuję sobie zacząć od początku. Pin numer 1 nic, numer 2 nic,
3 delikatny klik, 4 delikatny klik. Pin numer 5. Zobaczmy. O, delikatny klik. Ale on coś by tu chciał jeszcze powiedzieć. O, jesteśmy w naszym falsecie. To było widać w tym momencie, nasze narzędzie się przemieściło troszeczkę dalej. Sprawdzam numer 1 jeszcze raz od początku. Zdecydowanie jest counter-rotacja. I tak, moi drodzy, wygląda otwarcie tego potwora. Oj, być może nie było to zbyt szybkie, aczkolwiek weźcie pod uwagę to, że jest to naprawdę masywna kłódka, jeżeli chodzi w tym momencie o jej wielkość. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko. Jeżeli uważacie, że film się Wam podobał, jeżeli uważacie, że warto w tym momencie subskrybować, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście, jeżeli chcecie zadawać jakieś pytania, komentujcie. Zapraszam serdecznie. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Hejka.